Witajcie kochani! Na dzisiejszej lekcji dowiecie się, jak namalować taki pejzaż. Do dzieła! Witam Was serdecznie w kanale ToArt. Dzisiaj będziemy malować pejzaż. Zaczniemy od naszkicowania sobie planu na ten pejzaż. Przygotowałem tutaj kolory. Mamy ochrę, jasno-zielony, żółty, czarny, ultramarynę, niebieski, brąz, flash, biel, rudy oraz ciemną zieleń. Najpierw średniego rozmiaru płaskim pędzlem nylonowym z dużą ilością wody naszkicujemy sobie plan działania. Zrobię to brązem, żebyście lepiej widzieli. Będzie to rzeka płynąca przez las. I teraz szkicując tą rzekę, musicie pamiętać o tym, że w naturze rzeka nigdy nie jest w 100% równa. Dlatego ja od razu zaznaczyłem tutaj wszelkiego rodzaju nierówności i stworzyłem trochę taki chaos. No i mając już taki wstępny plan, zaznaczymy od razu sobie, co po kolei będziemy robić, po czym zaczniemy nakładać pierwsze podkłady. Działamy. Tutaj jeszcze pewnego rodzaju krzaczki, drzewka pojawiające się w tle na trzecim planie. I tak, będziemy jechać z taką kolejnością. To będzie nasz numer 1, czyli nasze tło, które jest najdalej od nas, najbardziej z tyłu. Następnie trzeci plan to będzie oczywiście dwójeczka. Potem od razu wykonamy sobie rzekę. Dlatego, że woda, tak jak wiecie, nie jest wcale niebieska, tylko jest to odbicie pewnych rzeczy, które pojawiają się dookoła. Działa trochę jak lustro, także będziemy tutaj nakładać od razu podkład łączący się ładnie z niebem, ewentualnie z jakimś domyślnym niebem, które jest wyżej i go nie widać. I na samym końcu nałożymy sobie ciemne podkłady tutaj na te brzegi, na których będzie się pojawiała roślinność, kamienie, drzewa. To będzie 4. I mamy już dokładnie zaplanowane, co będziemy po kolei robić. Biorę teraz duży pędzel i zaczynamy z podkładami. Na duży pędzel wziąłem też sobie specjalnie oddzielnie drugą taką prowizoryczną paletkę. Będzie mi zdecydowanie łatwiej mieszać tutaj te kolory, bo pędzel jest naprawdę duży, więc nie zmieściłbym się między tymi farbami, które wycisnąłem na poprzednią paletę. I zaczynamy od jaśniutkich kolorów. Żółty z bielą. I na razie środeczek wypełnimy sobie mocno jasnymi podkładami. Dokładam żółci z bielą. Właściwie wszystko, co jest na górze, najpierw taką pierwszą warstwą, pierwszym podkładem, tą mocną żółcią z bielą zakryję. Schodząc do dołu, dodam trochę flashu od razu na ten trzeci plan. Flash to jest ten kolor cielisty, przypominam. Wymieszam to z tą żółcią i bielą. Stworzy nam się łagodniejsze przejście. Muszę jeszcze troszkę tego dołożyć. To samo z drugiej strony. Pierwszy podkład na tło z tyłu jest gotowy, więc przechodzimy od razu do następnych rzeczy. Nakładamy pierwsze warstwy,
Później to suszymy i przechodzimy do warstw drugich. Pobieram ciemną zieleń, żółć i czarny. Na razie zrobimy to w ciemniejszych kolorach, po to, żeby płótno nam się też ładniej zakryło i na to będziemy później nakładali światła. Tą górę mamy zaznaczoną, więc od razu, tak jak mówiłem wcześniej, zrobimy sobie numer 3, czyli tą rzeczkę. Do rzeczki wyczyszczę trochę pędzel. Mam tutaj ściereczkę, maczam to w wodzie i po prostu wycieram w ścierkę, w ten sposób jest najszybciej. Rzeczkę zrobimy sobie w takiej tonacji szaro-niebiesko-zielonkawej. Tylko pobieram niebieski, mieszam sobie trochę z tym zielonym i do tego wszystkiego dojdzie oczywiście biel. I w takim kolorze tutaj między tym niebieskim a zielonym wypełnimy sobie pierwszą warstwę rzeczki. W późniejszych etapach dodamy oczywiście na tą rzekę jeszcze tutaj refleksów wychodzących z tego żółtego tła. Wydaje mi się osobiście, że lepiej jest najpierw zakryć te pierwsze warstwy takimi mocniejszymi, solidnymi, ciemnymi kolorami. Tu taka nasza ta pierwsza warstwa już właściwie jest zakryta. Teraz zakryjemy jeszcze analogicznie te boki, dodamy trochę cienia przy brzegach i cała pierwsza warstwa, nasz podkład będzie gotowy. Czarnym dodam sobie od razu cień. Z jednej i z drugiej strony. Ładnie nam to też oddzieli tą rzekę od lądu. I jeszcze rozmażemy to troszeczkę takimi ruchami od lewej do prawej, żeby to cały czas miało taką strukturę wody. Dobrze, i teraz nakładamy sobie podkłady na lewą i na prawą stronę. Od jasnych zieleni aż do czerni na spodzie. Pobieram żółty, mieszam z ciemną zielenią, góra będzie jaśniejsza. Dokładam trochę wody, więcej farby, żółty i ciemna zieleń. I do dołu już będziemy iść coraz ciemniej. Do tego dokładam czarny, żółty z zielenią. I sam spód właściwie możemy nawet pokryć czarnym. Woda, więcej czarnego i to samo z lewą stroną.
I nasz podkład, nasze pierwsze warstwy są gotowe. Teraz to suszymy i przechodzimy do warstw następnych. Obraz wysechł, a teraz zaczniemy pracować z powrotem nad trzecim planem, nad naszym tłem. W tym celu przygotowałem sobie gąbkę. Zobaczcie, jest to po prostu urwana w pół gąbka kuchenna. I taką gąbką na zasadzie pieczątki będziemy nakładać na płaską powierzchnię gąbki farbę i po prostu stukać w nasze płótno po to, żeby utworzyć tutaj wiele takich niedopowiedzianych plamek, które pojawiają się w tle, jak jakieś krzaki, drzewa po prostu, które widzimy dość daleko. W tym celu też wziąłem sobie czystą tekturkę, żeby mieć miejsce na tą dużą gąbkę i ładnie sobie przygotować kolor. Także z tej głównej palety będę pobierał kolor i tutaj rozprowadzał, mieszał to ze sobą, a następnie będziemy wstukiwać te plamy w obraz. Pobieram żółty, biały. Cały klucz tkwi w tym, żebyśmy nadal trzymali się tej samej kolorystyki i tylko troszeczkę ją zmieniali. W ten sposób uzyskamy łagodne zmiany i efekt takiego zamglenia. Oraz ultramarynę. To jest taki niebieskawy kolorek. Więcej żółci, nie chcę, żeby to było aż tak ciemne. Musi być podobne do naszego tła. Jeszcze trochę zwykłego niebieskiego. I to wszystko rozjaśniam bielą z flashem. Zaczniemy tutaj od spodu, bo to będą takie najmocniejsze kontrasty, a potem stopniowo dodamy coraz więcej żółci do góry. Żółty. Żółty z białym. Na spód dodamy jeszcze flashu i niebieskiego. Na razie sam flash. I niebieski z flashem i z białym. Widzicie, pojawiło nam się już sporo detali w tle. Teraz jeszcze pędzlem gąbeczkę już odłożymy. Miękki, płaski, nylonowy, średniego rozmiaru pędzel z takimi kolorkami bardzo podobnymi. Pododajemy sobie konkretniejszych plamek tu bliżej brzegów. Machamy tym pędzlem w taki sposób. Takie X-y.
Teraz jeszcze do tego dochodzi żółty z białym i tutaj w niektórych miejscach też sobie wzmocnimy, zrobimy takie konkretniejsze plamy w niektórych miejscach. Teraz jeszcze samą bielą z fleszem poddaję światła w kilku miejscach. I trzeci plan jest gotowy. Teraz przejdziemy do malutkiego pędzla. Takim małym pędzlem, samą tą jego ostrą końcówką z dużą ilością wody postaramy się zaznaczyć takie średnio widoczne w tle po prostu pnie drzew. Można na przykład pomieszać brąz z niebieskim, tak żeby nie był zbyt ciemny, bo nie chcę, żeby te drzewa były bardzo mocno widoczne, dlatego że są daleko od nas. Dużo wody. Robimy taką właściwie kałużę z tej wody. Musi mieć konsystencję tuszu ta farba. I samą końcóweczką robimy sobie proste linie. Dobrze, teraz już mamy naprawdę sporo akcji na trzecim planie, więc możemy zająć się tutaj tak naprawdę wszystkimi trawami pokrywającymi te dwa wzgórza. Najpierw będziemy pracować takim płaskim nylonowym pędzelkiem i zaczynamy tworzyć kolory. Naturalne zielenie to nie są zielenie prostostópki, tylko przemieszana żółć z czarnym. To będą takie zgniłe zielone kolory. I najpierw takimi kolorami będziemy pracować, po czym dodamy jeszcze do tego trochę tej zwykłej zieleni na wzmocnienie. Ale nie pracujemy tą zielenią bezpośrednio z tubki, tylko zawsze tworzymy ją w taki naturalny sposób.
I teraz dodam do tego czarnego i na spodzie tych wzgórz będziemy dodawać cienia. Zanim przejdę do świateł, to samo wykonam z drugiej strony. I teraz możemy zacząć nakładać już mocniejsze światła.
żółty z jaśniejszym zielonym. Mieszamy w tych samych kolorach. Tu jeszcze dodamy na przełamanie tych żółtawych brązików. Światło pada z środka, dlatego te wzgórza tutaj po tej stronie przeciwnej będą miały nadal cień, a będą oświetlone tutaj od środka. Możemy też z większą ilością wody troszeczkę powyszerpywać ruchami od spodu do góry. Delikatne trawki w niektórych miejscach od razu. Pierwsze światła nałożone. Przechodzimy teraz znowu do drugiej strony. Pobieram farbę, dokładam trochę żółci. Dobieramy wody.
Dobrze, teraz od razu powyciągamy sobie te drzewa, które są bliżej. Nie wszystkie będą jednakowe, niektóre będą cieńsze, inne grubsze, żeby pokazać trochę perspektywę oraz różnorodność natury. Myślę, że możemy to zrobić na spokojnie, nawet samym czarnym. Oczywiście w następnych etapach pójdą na to brązy oraz zielenie. Zmieniam teraz pędzelek na troszeczkę cieńszy. Nie dużo, nadal chcę mieć większy, ale wykonamy teraz kilka średnich drzew. I zmieniam na pędzel mały. To robimy jeszcze między nimi trochę pojedynczych, cieńszych drzewek.
Mamy już naszkicowane drzewa. Następne 2 etapy, do których będziemy przechodzić, będzie to nakładanie światła na te drzewa oraz już mocniejszych świateł na tą całą roślinność wokół nich. Teraz znowu następuje moment, w którym musimy to wysuszyć. Także suszymy suszarką albo czekamy sobie 5 minut, aż to wyschnie i przechodzimy dalej. Drzewa wyschły, teraz będziemy oczywiście nakładać na nie światła oraz półcienie. Więc takim średnim, w sumie dość małym pędzlem, żeby po prostu było mi wygodnie porobić te cieńsze linie, brązami wymieszanymi z jaśniejszymi odcieniami żółtawymi będą najmocniejsze światła oraz te półcienie, może trochę w takiej tonacji między brązami i niebieskimi i zielonymi na środku drzew. Zaczniemy od tych półcieni, brązik z niebieskim. Troszkę go ściemnię, jest jeszcze za jasny. I jeszcze trochę domieszam zieleni do tego. I teraz już jaśniejsze światła. Dodamy tej ochry, fleszu, bieli z żółcią i jaśniejszymi kolorami same brzegi.
Oczywiście od tej strony, gdzie pada światło, czyli od środka. Te drzewa z lewej strony, te drzewa z prawej strony. I przejdziemy do najjaśniejszych świateł. Ta sama kolorystyka, tylko jaśniej, więc więcej bieli, żółci, tych jaskrawych kolorków. I tu już delikatnie same brzegi.
I kilka najmocniejszych świateł, już prawie że białym kolorem, takim naprawdę, naprawdę mocno jasnym. Biały i troszeczkę tej ochry. Dorobimy najjaśniejsze punkty, elementy na tych drzewach. Przy samiutkich już brzegach. Super, to nam już wystarczy. Teraz od razu przejdziemy sobie tutaj do tych górnych partii, bo tam jeszcze za tymi drzewami oczywiście znajdą się liście. I te liście bliżej środka powklepujemy sobie pędzelkiem. One muszą być jaśniejsze. Delikatnie samą końcóweczką tego pędzla w taki sposób stukamy i obracamy pędzel po to, żeby uniknąć takiego efektu powtarzalności.
I możemy przejść do kolejnej warstwy, która będzie już troszkę ciemniejsza. Dodam ciemniejszej zieleni, pomieszam troszkę z ultramaryną. I przechodzimy do ciemniejszego koloru. Niebieski, zielony, czarny i żółty. Widzicie, ja te drzewa też troszeczkę chowam, te pnie tych drzew za tymi liśćmi, żeby pokazać tą przestrzeń, co jest blisko, co jest daleko, co jest przed czym, co jest za czym. I przejdziemy troszkę do drugiej strony.
I przechodzimy do najciemniejszej warstwy. Dużo czarnego z ciemnym zielonym, to już musi być ciemne. I to, co zostało dookoła z wodą, wstukamy, żeby płynnie przechodziło jedno w drugie. Dobrze, teraz możemy z powrotem wrócić do naszych traw i już tak ostatecznie je porozjaśniamy. I zostanie nam wtedy rzeka i skały. Jasna zieleń, żółć i ochra tworzymy taki zgniły, ale jaśniejszy zielonkawy kolorek i nakładamy kolejną warstwę mocniejszych świateł na te trawy.
I czas na najjaśniejsze światła, które pojawią się wybiórczo w niektórych miejscach, więc wezmę też mniejszy pędzel, żeby lepiej mi było to wybrać, to miejsce. Żółty z białym i robimy takie naprawdę mocne światła tutaj. Mamy już te jaśniejsze miejsca, więc teraz skupimy się na wodzie. Chcemy, żeby ta woda odbijała trochę tego światła i tych kolorów tutaj, które się pojawiają w tle. Dlatego zacznę rozjaśniać środek przede wszystkim żółcią z bielą. Wymieszam to też oczywiście delikatnie z niebieskim i zaczynamy sobie tutaj od środeczka. Więcej bieli. Na samym dole dodamy nawet trochę więcej żółci. Będzie nam się już ładniej odbijało to niebo. I niebieski z bielą i fleszem na boki. Na samej górze też dodamy więcej zielonkawych i niebieskawych.
I jeszcze czystą bielą najmocniejsze światła. Ta woda jest raczej spokojna, jako że to strumyk w lesie, więc nie będziemy tutaj robili takich ruchów falistych, dlatego że wtedy te fale w rzeczywistości miałyby ogromny rozmiar, więc raczej pracujemy tylko od lewej do prawej równymi liniami. Dobrze, mamy światło na wodzie i teraz wzmocnimy sobie cienie w niektórych miejscach. W tym momencie możemy już na czarno zakryć sobie miejsca, w których będą kamienie. Dobrze, teraz będziemy nakładać światło cienie na te wszystkie kamienie, troszkę mniejszym pędzlem, żeby było nam wygodniej. I zaczniemy sobie od takich średnich kolorów, które nie są za jasne, nie są za ciemne. Zmieszamy brąz z niebieskim, żeby uzyskać taką ładną szarość niebieskawą. I tak jak leci nasze światło. Na spodzie zostawimy mocne cienie.
Teraz jeszcze wezmę większy płaski pędzel i porobię kilka większych kamieni. Muszę zmieszać z powrotem ten brąz z niebieskim. Dodam trochę czarnego, zrobimy sobie ciemniejszy. To samo tu z drugiej strony. No i teraz pobawimy się jeszcze trochę światłami. Dodam bieli, ochry, nałożymy mocniejsze światła na te kamienie, które powinny być mocniej naświetlone. Super, i jeszcze z powrotem mniejszym pędzelkiem ponakładam takie już najmocniejsze światła na niektóre z nich. Więcej ochry z bielą i najmocniejsze światła. Dobra, mamy kamienie. Teraz jeszcze tylko chciałbym dodać na tej wodzie troszkę takich, powiedzmy,
kształtów, które będą sugerowały ruch tej wody dookoła kamienia. Więc biorę biały kolor. Super, jeszcze tą bielą parę najmocniejszych odblasków na samych kamieniach. Dobrze, kamienie są już całkiem fajne. Teraz dodamy jeszcze, wrócimy sobie na chwilkę do tych drzew i wyodrębnimy tylko kilka jaśniejszych liści, żeby to też nie było takie jednolite. Dodamy tam troszeczkę światła. Ciemna zieleń z ochrą oraz z żółcią na te jaśniejsze kolorki. I tak jak nam wpada światło, zaznaczymy sobie kilka oświetlonych, pojedynczych listków na tym. Ostatnie co chciałbym zrobić, to jeszcze dodam na wodzie samą bielą troszkę ruchów, żeby to było jednak troszeczkę bardziej szczegółowe.
Obraz jest skończony. Podoba mi się na tym etapie, dlatego już go zostawię. I wykonam jeszcze tylko oczywiście podpis w prawym dolnym rogu. Dziękuję Wam za dzisiejszą lekcję i mam nadzieję, że Wam się podobało. I widzimy się już w następnych filmach niedługo. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał oraz dać łapkę w górę. Do zobaczenia!